Podkowy, te ukształtowane litery U z metalu, które zazwyczaj znajdują się na kopytach koni, zdobyły umysły i serca ludzi przez wieki. To nie tylko kawałek wyposażenia konnego, to symbol szczęścia, zabawka i przedmiot niekończącej się ciekawości dla dzieci z całego świata. Kiedy ktoś myśli o podkowach, mogą pojawić się obrazy koni galopujących po wsi lub opowieści o szczęśliwych zdarzeniach. Przewodnik ten ma na celu odkrycie warstw intrygi, jakie skrywają podkowy, oraz podzielenie się z młodymi umysłami, dlaczego są o wiele więcej niż tylko elementem konnej odzieży. Fascynacja podkowami obejmuje szeroką gamę tematów, od ich historycznego znaczenia, przez postrzegane magiczne właściwości, aż po ich praktyczne zastosowanie we współczesnych grach i rzemiośle. Dzieci są naturalnie ciekawe, a historia podków oferuje unikalne połączenie edukacji i rozrywki. Ten przewodnik ma na celu pobudzenie tej wrodzonej ciekawości, zagłębiając się w fascynujący świat podków. Eksploracja podków może również stanowić podróż przez czas i kulturę. Są one częścią historii ludzkości od tak dawna, że przenoszą ze sobą opowieści starożytnych cywilizacji, folklor i tradycje. Ta sekcja stanowi punkt wyjścia do ekscytującej wyprawy w świat podków, podróży, która obiecuje być równie edukacyjna, co przyjemna. Historia podków. Opowieść o podkowach jest tak stara jak sama cywilizacja. Wierzy się, że używanie podków można śledzić już od 400 roku przed naszą erą. Wczesne wersje były wykonane z plecionych roślin i służyły do ochrony kopyt koni na stepach Eurazji. Wraz z biegiem czasu ewoluowały także podkowy. Rzymianie, znani ze swoich osiągnięć w wielu dziedzinach, stworzyli hipposandal, metalową podkowę dla koni, która zapewniała zarówno wytrzymałość, jak i przyczepność. W miarę jak konie stały się integralną częścią rolnictwa i transportu, wzrosła konieczność stosowania podków. Projekt zmienił się z dzianiny i roślin na żelazo i stal, co zapewniało większą ochronę i trwałość. W średniowieczu podkowy stały się tak powszechne, że były nawet wspominane w literaturze i przedstawiane w sztuce, sygnalizując swoje znaczenie w codziennym życiu. Ta chronologiczna podróż przez historię podków ukazuje historię innowacji i adaptacji. Podkowy nie były tylko praktyczne, stały się symbolem dobrobytu i rozwoju. Wraz z postępem społeczeństw rozwijały się również rzemiosło i jakość podków, odzwierciedlając postęp cywilizacji, które ich używały. Dlaczego podkowy uważane są za szczęśliwe? Wiara w moc przynoszenia szczęścia podków to opowieść przeplatana przez wiele kultur i wieków. Jedna popularna legenda pochodzi z X wieku i dotyczy świętego Dunstana, kowala, który później został arcybiskupem Canterbury. Zgodnie z legendą, święty Dunstan został odwiedzony przez diabła, który poprosił go o podkucie swojego konia. Rozpoznając diabła, Dunstan zgodził się, ale przybił podkowę do stopy diabła, powodując mu ogromny ból. Dunstan zgodził się ją usunąć tylko pod warunkiem, że diabeł nigdy nie wejdzie do domu z podkową na drzwiach. Od tego czasu podkowy stały się symbolem ochrony przed złem. Często są zawieszane nad drzwiami z końcami skierowanymi do góry, aby zgromadzić szczęście i nie pozwolić mu wypłynąć. Szczęście podkowy to połączenie mitu, religii i przesądu, które przekazywane jest z pokolenia na pokolenie i pozostaje czarującym aspektem swojej legendy. Kształt podkowy, jej materiał, a nawet liczba gwoździ wymaganych do jej przytwierdzenia, wszystko to było przedmiotem wierzeń przesądnych. Żelazo, metal, z którego wykonuje się większość podków, uważano za odstraszające złe duchy ze względu na swoją siłę i urodzenie z ognia. Nawet 7 gwoździ tradycyjnie używanych do przytwierdzenia podkowy uważa się za szczęśliwe, ponieważ 7 jest często uważane za fortunny numer. Różne typy podków.
Podkowy występują w różnorodnych kształtach i rozmiarach, dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb różnych ras koni i ich pracy. Na pierwszy rzut oka mogą wydawać się podobne, ale przy bliższym przyjrzeniu można zauważyć różnice w projektach, które uczynią każdy typ wyjątkowym. Najczęstszy typ podkowy to plain stamped, używany do ogólnego jazdy i codziennej opieki nad koniem. Mają one prosty kształt i zapewniają podstawową ochronę i przyczepność. W przeciwieństwie do tego rim shoes mają rowek biegnący wokół zewnętrznego brzegu, oferując dodatkową przyczepność, szczególnie przydatną dla koni występujących w rodeo lub innych intensywnych aktywnościach. Istnieją również bar shoes, które zapewniają dodatkowe wsparcie dla koni z problemami kopytowymi, oraz racing plates, które są lżejszymi podkowami zaprojektowanymi dla koni wyścigowych w celu poprawy wydajności. Różnorodność w projektowaniu podków świadczy o pomysłowości kowali i podkuwaczy, którzy udoskonalili swoje rzemiosło, aby zaspokoić konkretne potrzeby świata koni. Nauka za podkowami. Stosowanie podków to nie tylko kwestia tradycji, ma swoje podstawy w nauce. Kopyto konia jest zrobione z keratyny, tego samego białka, które składa się z ludzkich włosów i paznokci. Podobnie jak my nosimy buty, aby chronić nasze stopy, podkowy służą do ochrony kopyt konia przed zużyciem, a także do zapewnienia wsparcia dla wagi zwierzęcia. Lokomocja koni, czyli sposób, w jaki się poruszają, to złożona interakcja między mięśniami, ścięgnami, kośćmi i kopytami. Podkowy są zaprojektowane tak, aby optymalizować to poruszanie, redukując stres na nogach podczas aktywności o wysokim wpływie, takich jak skakanie czy ciągnięcie ciężarów. Prawidłowe umieszczenie i dopasowanie podkowy są kluczowe, ponieważ nieprawidłowa podkowa może prowadzić do dyskomfortu lub kontuzji dla konia. Ponadto nauka podkuwania, znana jako kowalstwo, obejmuje zrozumienie biomechaniki koni. Kowale muszą brać pod uwagę czynniki takie jak chód konia, kształt kopyta i ogólna kondycja zwierzęcia przy wyborze i dopasowywaniu podkowy. To naukowe podejście zapewnia, że podkowa nie tylko dobrze pasuje, ale także poprawia wydajność i dobre samopoczucie konia. Ciekawostki o podkowach. Podkowy to nie tylko praktyczne przedmioty lub amulety, są także źródłem licznych intrygujących ciekawostek, które mogą zadziwić i zadowolić. Na przykład, wiesz, że zbiór podków może opowiadać historię o koniach, które je nosiły? Każdy ślad i nacięcie na zużytej podkowie zostało wykonane przez unikalne ruchy konia, prawie jak jego podpis. Inną ciekawostką jest to, że istnieje Mistrzostwo Świata w rzucaniu podkowem, gdzie zawodnicy rzucają podkowy w pale wbite w ziemię, starając się je otoczyć. Ta dyscyplina, znana jako rzut podkową, istnieje od ponad wieku i ma własny zestaw zasad i systemów punktacji. Ponadto podkowy mają swoje miejsce w świecie mody. Projektanci marek włączyli motywy podków do swoich produktów, od biżuterii po odzież, uznając powszechną atrakcyjność symbolu i pozytywne konotacje szczęścia i elegancji konnej. Podkowy w kulturze popularnej. Podkowy odcisnęły swoje piętno na kulturze popularnej w wielu aspektach. Często pojawiają się w filmach, programach telewizyjnych i książkach, często pełniąc rolę symbolu szczęścia lub zwiastuna fortuny. W wielu opowieściach znalezienie podkowy jest zwiastunem nadchodzącego sukcesu lub nadchodzącej przygody. W animacji i literaturze dla dzieci, podkowy są często przedstawiane z nutą fantazji i czaru, przyczyniając się do ich magicznego wizerunku. Postacie mogą używać podkowy, aby pokonać przeszkody, a historia może kręcić się wokół poszukiwania legendarnego złotego podkowa. Dodatkowo, podkowy są również podstawą w świecie gier, od planszówek po gry wideo. Mogą pojawić się jako przedmioty kolekcjonerskie, które przyznają graczowi dodatkowe punkty lub działają jako power-up, nadając postaci specjalne umiejętności. Uniwersalność podków w kulturze popularnej to dowód na ich trwałe przyciąganie w różnych mediach i dla różnych widzów. Gry w rzucanie podkową.
Jednym z najbardziej przyjemnych aspektów podków są gry, które się z nich rozwinęły. Rzut podkową, jak wspomniano wcześniej, to gra, w której gracze rzucają podkowy w pale w ziemi, znanego jako kołek. Celem jest umieszczenie podkowy jak najbliżej kołka, przyznając najwięcej punktów za ringers, gdy podkowa otacza kołek. Ta gra, którą można grać na luzie w ogrodzie lub w turniejach, to wspaniały sposób na rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i uczestniczenie w przyjaznej rywalizacji. To także wszechstronna aktywność, którą można dostosować, aby dostosować się do graczy w różnym wieku, co czyni ją idealną rozrywką na rodzinne spotkania lub imprezy szkolne. Oprócz rzutu, istnieją inne kreatywne gry, które można wymyślić, używając podków. Na przykład dzieci mogą stworzyć tor przeszkód, który wykorzystuje podkowy w różny sposób, na przykład do oznaczania odległości lub tworzenia wyzwań. Możliwości zabawy są tak nieograniczone, jak wyobraźnia. Jak zrobić swoje rękodzieła z podkowy? Dla tych, którzy kochają tworzyć, podkowy oferują unikalny środek do rzemiosła. Z odrobiną kreatywności i podstawowymi przyborami, podkowy można przekształcić w dekoracyjne przedmioty lub nawet funkcjonalne dzieła sztuki. Jeden prosty, ale uroczy projekt to zrobienie ramki na zdjęcia z podkowy. Wystarczy czysta podkowa, trochę silnego kleju i ulubione zdjęcie lub dzieło sztuki do wyświetlenia. Innym pomysłem na rękodzieło jest stworzenie podkowatego łapacza snów. Poprzez owinięcie kolorowych nici lub wstążek wokół podkowy i dodanie piór lub koralików, dzieci mogą stworzyć urocze dekoracje, które przechwytują esencję szczęścia związaną z podkową. Te rękodzieła nie tylko dostarczają rozrywki, ale także kończą się pamiątką, którą można cenić przez lata. Proces tworzenia z podkowami to również okazja do rozmowy na temat recyklingu i ponownego wykorzystywania materiałów. Dzieci mogą dowiedzieć się o znaczeniu nadawania nowego życia przedmiotom, które mogą zostać wyrzucone, jednocześnie rozwijając swoją kreatywność i rozwijając umiejętności motoryczne.